Witam Was z mojej łazienki. Ja sobie tutaj właśnie w łazience zorganizowałam wszystkie rzeczy dla Eryka, ponieważ nie mamy takiego tak naprawdę pokoju dla niego jak na razie. Stwierdziłam, że to jest bez sensu, że ja będę przygotowywała pokój dla Eryka. Tak, wiem, że są osoby, które od razu chcą mieć pokój dla swojego dziecka, dla niemowlaka, ale osobiście ja uważam, że troszeczkę jest to bez sensu z tego względu, że to dziecko, ten niemowlak i tak śpi obok mnie, więc po co tak naprawdę mam mieć pokój, który jest nieużywany, w którym będę go tylko tak naprawdę przybierać. Dlatego ja sobie zorganizowałam tutaj wszystko w łazience, mam taką komodę, zaraz Wam pokażę, gdzie mam wszystko, gdzie go tutaj przebieram. A tutaj też go myję, więc jest mi po prostu łatwiej. Łazienkę mam na górze mam też sypialnię, więc wszystko jest obok siebie, nie muszę nigdzie schodzić. Już Wam tutaj pokazuję, co ja sobie poukładałam, co sobie przygotowałam, kupiłam, rzeczy, które są, uważam, niezbędne. Pokażę Wam te rzeczy, które ja uważam, że są tak naprawdę must have, jeśli ma się niemowlaka. To jest moja komoda, w której trzymam rzeczy dla Eryka, jest obok okna, ponieważ tak naprawdę tutaj tylko pasowała, ale Eryk też lubi akurat to miejsce, bo jest naturalne światło. Często też pokazuję mu, co jest właśnie za oknem, on się cieszy, ogląda, także uważam, że jest to fajne miejsce. To tak, tutaj mam przewijak, jest to taki zwykły przewijak z IKEA. Na przewijaku mam ręcznik z tego względu, że Eryk nie lubi leżeć na tej takiej dziwnej, śliskiej i często zimnej powierzchni. Także mam ten ręcznik. Oczywiście, jeżeli, nie wiem, obsika go, pobrudzi, to mam tutaj w koszyku dodatkowe ręczniki. Mam tutaj też taki płyn do mycia i dezynfekcji, bardzo go lubię, ma bardzo fajny skład. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy składniki. Także ma w miarę naturalny skład, nie ma takiego intensywnego zapachu, fajnie czyści, fajnie myje, także naprawdę jest super, bardzo go polecam. Z tej samej firmy mam płyn do prania i do płukania dla Eryka. Tutaj mam waciki, którymi przemywam Erykowi twarz. Oczywiście wiadomo, nasączam je ciepłą wodą. Ten koszyk w ogóle dostałam od mojego teamu z pracy. Tutaj miałam różne prezenty dla Eryka, także naprawdę teraz ten koszyk fajnie mi się przydaje na właśnie ręczniki i jakieś takie rzeczy. W tej komodzie mam 3 szuflady. W pierwszej szufladzie mam waciki, które w sumie nie przydadzą mi się. Kupiłam je, ale był to totalny niewypał, także na razie co leżą, muszę się ich pozbyć. Tutaj zaraz właśnie wyłożę pampersy. Ja używam pampersów z tej firmy. Nie wiem w sumie, jak prawidłowo się ją wymawia. Zawsze mówię, że mamy purki. Także te pampersy uważam, że są najlepsze jak na razie. Przetestowałam kilka już. Z tego co pamiętam, to są moje 3. albo 4. pampersy, które zamówiłam i te jak na razie są najlepsze. Podoba mi się to, że one są w jednym kartonowym opakowaniu, w którym są opakowania papierowe, więc wszystko jest recyklingowane. Są one cieniutkie, mega chłonne. To jest moje tak naprawdę chyba 3. albo 4., 3. opakowanie i mamy rozmiar 3, także to jest pierwsze pudełko z tego rozmiaru, wcześniej mieliśmy 2. Ja zmieniam Erykowi pampersa tak około godziny 23 i później przez całą noc nie ma w ogóle zmienianego pampersa, dopiero jak wstanie, wstaje on około godziny 7, 7:30, więc tak naprawdę około godziny 8 zmieniam mu pampersa, którego założyłam mu około godziny 23 i mogę szczerze powiedzieć, że nic nie przecieka, tak naprawdę jest jeszcze miejsce na kolejne siku, jeżeli mogę tak się wyrazić. Także naprawdę one są świetne. Ostatnio zapomniałam sobie zamówić te pampersy z purki.
I musiałam pójść do Lidla, ponieważ najbliżej mamy ten sklep i kupić te pampersy, zaraz Wam pokażę. Te pampersy z Lupilu. Są one ok, ale tak naprawdę nie jestem do końca zadowolona, jeżeli mam porównywać te z Purki, a te z Lupilu. Tutaj mamy pampersy z Pury i Lupilu. One wyglądają w sumie bardzo podobnie, jeśli chodzi o wielkość. Jeśli chodzi o dotyk, to te z Pury są bardziej delikatne. Jeżeli chodzi o Purę, opakowanie jest papierowe, a niestety Lidl ma opakowanie plastikowe. Pampersy z Pury są zrobione z organicznej bawełny, z roślinnych materiałów, które są również wodoodporne. Materiały są atestowane, posiadają technologię błyskawicznego suszenia oraz mają funkcję odprowadzania wilgoci. Jeśli chodzi o pampersy z Lidla, nie mają one żadnych perfumów, lateksu, posiadają wskaźnik wilgotności. Te spory też mają wskaźnik wilgotności. Są rozciągliwe, te spory też są tak samo rozciągliwe, nawet bym powiedziała, że troszeczkę bardziej. Tutaj jest napisane, że one wytrzymują 12 godzin, ale ja osobiście nie zgadzam się z tymi 12 godzinami, z tego względu, że przetestowałam je na Eryku, mianowicie zmieniałam mu pampersy o godzinie 11 i później, jak zwykle, chciałam zmienić rano pomiędzy 7 a 8, tak jak robiłam to, kiedy używałam pampersy z Pury. Niestety około 5:30, 5:40 Eryk obudził się z płaczem, ponieważ pampersy przemokły i pierwszej oraz drugiej nocy, także no te 12 godzin średnio. Jeszcze dodatkowo pamiętam, że chciałam używać w dzień te pampersy, zobaczyć jak długo wytrzymują i te Pury spokojnie 3 godzinki bez problemu wytrzymują, wtedy kiedy Eryk dużo sika, bo ma takie godziny, że właśnie sika najwięcej, więc testowałam i te pampersy. I niestety właśnie w tym czasie Lupilu nie wytrzymało 3 godzin, przemokły, także nie wiem, no u mnie te 12 godzin niestety się nie sprawdziły. Pampersy z Pury spokojnie wytrzymują mi całą noc, czyli od godziny około 11 do 7, 8 rano, także nie ma żadnego problemu, w ciągu dnia też mi nie przemakają, jeżeli zmieniamy co 3 godziny. Także ja osobiście jestem bardzo zadowolona z Pury. Oczywiście nie będę ukrywać, że jest różnica w cenie. Jeśli chodzi o pampersy z Pury, to cena za jeden pampers jest około 20 pików, a jeżeli chodzi o pampersy z Lidla, jest to około 8 pików za jeden pampers. Ok, to przejdźmy dalej do komody. Ja tutaj po tej stronie trzymam sobie pampersy i tak, trzymam je w opakowaniu. Widziałam oczywiście, że większość dziewczyn, które nagrały filmiki na YouTubie odnośnie organizacji swojej szafy bądź komody, trzyma je gdzieś tutaj poukładane bez opakowania. Ja osobiście uważam, że jest to troszeczkę niehigieniczne z tego względu, że nie wyobrażam sobie na przykład, jeżeli używam podpasek, to wyciągnąć je z opakowania i sobie gdzieś tutaj poukładać, a potem je użyć. Nie wiem, dla mnie jest to niehigieniczne, nie oceniam, ja trzymam je w taki sposób. Także ja sobie tutaj je właśnie zamykam i wtedy zasuwam w szufladę i jeżeli potrzebuję, to sobie po prostu je wyciągam z opakowania. I dalej mam chusteczki. Na tą chwilę mam 2 rodzaje chusteczek. Takie z Water Wipes, chyba to jest firma, wydaje mi się. I mam też oczywiście Purkę. Tutaj mamy skład chusteczek Water Wipes, a tutaj chusteczki z Pury. W obydwu opakowaniach jest 60 chusteczek. Te są jedynie trochę większe w porównaniu do tych. Te można spuszczać w toalecie. Oczywiście nie robię tego. Te nie. Tutaj jest napisane, że można je stosować do twarzy i nie przeszkadza, jeżeli jest kontakt z oczami. Jeśli chodzi o te,
napisane jest, żeby nie było kontaktu z oczami. Te chusteczki są bardziej mokre, a te są takie bardziej suche, bym powiedziała. Sprawdziłam cenę na Amazonie i jest taka sama, wychodzi i za te 3 piki za jedną chusteczkę. Tutaj mamy lanolinę, jest to 100% lanolina. Ja ją używam do smarowania dupki. Próbowałam naprawdę przeróżne kremy, ale najbardziej sprawdzała nam się lanolina. Jeżeli dupka jest czerwona, odparzona, smaruję lanoliną na wieczór, rano nie ma nic. Co najważniejsze, jest 100% naturalna. Ja uważam, że jest najlepsza. Także wyrzuciłam wszystkie inne jakieś tam kremy na odparzenia. Używam tylko i wyłącznie naturalnej lanoliny. Dalej mamy 2 termometry. Tutaj mamy kubeczek, którym polewamy Eryka, jeżeli bierze kąpiel. Wiem, że niektórzy używają jakichś takich plastikowych pojemniczków. My po prostu używamy na ten moment taki zwykły kubek. A tutaj mam płyn taki do mycia z My Midwife Expert Midwife. Uważam, że jest to mega fajna firma. Z tej firmy też używałam produkty do nawilżania brzucha i ogólnie skóry w czasie ciąży. Dostałam też od nich próbkę, taką, w sumie nie używałam jej jeszcze nigdy, więc średnio mogę coś powiedzieć. Tutaj też mam taką oliwkę, nie używałam jej też w sumie, ale tutaj jest. Tam z tyłu mam olejek ze słodkich migdałów i tego olejku używam do nawilżania skóry Eryka. Znowu, jest on naturalny i uważam, że jest najlepszy. Rzadko nawilżam skórę nim Erykowi, ponieważ uważam, że na chwilę obecną skóra się dostosowuje, więc bez sensu tak naprawdę dawać jakieś dodatkowe składniki chemiczne. Także Eryk ma tak naprawdę teraz 2,5 miesiąca, a użyłam to 2 razy, 2 może 3. Ja, jak widzicie, jestem fanem naturalnych rzeczy, są też ta lanolina i olejek ze słodkich migdałów. Idąc dalej, tutaj mamy pieluszki, jest ich dość sporo, mam też sporo nawiasów do prasowania. One były mi potrzebne na początku, ponieważ Eryk miał problemy z układem pokarmowym, więc często mu się ulewało, gdzieś się odbijało, więc tak naprawdę te chusteczki szły mi cały czas, prałam je praktycznie codziennie. Teraz już ich tak bardzo nie potrzebuję, no ale tutaj oczywiście są. Mam tutaj też pampersy wielokrotnego użytku. Miałam bardzo ambitny plan na początku, jak jeszcze nie było Eryka, że będę z nich korzystała, ale tak naprawdę, jeśli mam być szczera, nie użyłam ich jeszcze nigdy. Spróbuję i dam Wam znać w ogóle, jak one działają. Na chwilę obecną jakoś, nie wiem, chciałabym je użyć, ale szczerze powiedziawszy, jak sobie pomyślę, że tak naprawdę jest mało czasu na cokolwiek, to jeszcze miałabym używać te pampersy, ale spróbuję i dam Wam znać. Tutaj mam taką wodę morską, też 100% naturalną. Eryk miał problemy z tkanym noskiem, więc oczywiście użyłam aspiratorka, ale też tej wody jest bardzo fajna. Mam dodatkowe smoczki, oczywiście ich nie używam na razie, muszą one zostać wysterylizowane. Też je bardzo lubię, bo one mają kauczukowe, znaczy są kauczukowe, więc 100% naturalne, także są bardzo fajne. Tutaj mam chlorek sodu, kupiłam, bo ktoś tam mi polecał, ale tak naprawdę nigdy nie używałam. Nie wiem, czy będę używać. Tutaj mam patyczki do uszu, ja ich nie używam, jeśli chodzi o czyszczenie uszu Eryczka. Ja te waciki używam tak naprawdę tylko i wyłącznie nabierania lanoliny, nie wkładam tam rąk, nie zanieczyszczam jakimiś bakteriami, tylko używam jednorazowych patyczków do uszu, także one tutaj są. Tutaj nie będę tego wyciągać, bo jest już to wysterylizowane, umyte. Jest to szczoteczka do zębów dla Eryka. Tutaj mam termometr, bardzo lubię ten termometr, jest to termometr z firmy Braun, oczywiście go włączyłam. Gdzieś zgubiłam zatyczkę, widzę, ale on ma wymienne te tutaj końcówki, także za każdym razem jak sprawdzam temperaturę, to po prostu to wymieniam. Tutaj mamy aspiratorek z marki Neno, końcówka jest w sterylizatorze, dlatego wygląda on w taki sposób.
ale jest on mega fajny z tego względu, że on jest bezprzewodowy, że gdzieś jedziemy, to po prostu go biorę, jest on zawsze naładowany i go używam. Mam tylko ten jeden, w sumie mi wystarcza. Ten sprzęt, zaraz go otworzę, uważam, że to jest totalny must have. Jest to z firmy Frida, jest to chyba amerykańska firma, jak się nie mylę. Ja to kupiłam na Amazonie. I tak, to jest ten sprzęcior. Nie wiem w sumie, jak to nazwać. Ma to różne końcówki. Jest tutaj końcówka do ucha, do noska, do paznokci, a to jest taka ogólna. Ten sprzęt jest naprawdę mega. Nie miał on chyba takiej jakiejś swojej nazwy tak naprawdę. Ja używam go do usuwania jakichś takich gilków, wydzieliny z nosa, plus do czyszczenia uszu dziecka. To jest naprawdę świetne. Nie wyobrażam sobie czyścić uszu jakimiś wacikami. Po prostu tą końcówką sobie gdzieś tam wjeżdżam w te małe zakamarki delikatnie i wszystko mi tutaj usuwa. Tak samo z tą końcówką do noska, z końcówką do paznokci. Tutaj obok mam skarpetki, tutaj mam takie rzeczy do pielęgnacji, trymerek do paznokci, mam też normalne nożyczki, ale na tą chwilę używam tego. Tutaj mam przeróżne szczoteczki do włosów z różnymi końcówkami, w zależności co potrzebuję. Tutaj mam termoforek z pestek wiśni, w sumie używałam go parę razy, także mi się przydał. Tutaj jest dodatkowa szczoteczka do zębów i tutaj mam też taki gryzaczek do czyszczenia zębów, którego w sumie jeszcze nigdy nie używałam. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą szufladę. Wygląda ona tak. Jeśli chodzi o drugą szufladę, tutaj mam ubrania dla Eryka. Tutaj są śpiworki, w tym momencie jest tylko 2, ale mam ich kilka. Mam różne grubości, cienkie, średnio grube i grube w zależności od temperatury. Tutaj mam czapeczki na zimne dni oraz takie chroniące przed słońcem. Tu mam sweterki. Ja tych sweterków nie używam. Tak naprawdę użyłam chyba ten raz tylko, jak było chłodno. Większość z nich jest przekładanych przez głowę, a wiadomo, dzieci nie lubią takich sweterków, więc ich unikam. Ja w sumie większość z nich dostałam, także leżą tutaj w szafie, ale tak jak powiedziałam, raczej są nieużywane. Tutaj mam spodnie. Tutaj mam body z długim i krótkim rękawem, a tutaj mam śpioszki. Śpioszki zakładam mu tak naprawdę tylko i wyłącznie na noc, jeżeli jest chłodniej, jeżeli jest cieplej, to oczywiście zakładam mu body z krótkim bądź długim rękawem, a w ciągu dnia ja mu ubieram spodnie i do tego śpioszki. Z tego co widziałam na YouTube, kiedy kompletowałam wyprawkę dla Eryka i sięgałam różnych porad, to większość dziewczyn ubiera swoje dzieci w śpioszki dzień i w nocy, ale mi bardziej sprawdza się, jeżeli ubieram go, znaczy mojego syna, w body i spodnie, z tego względu, że czasem zdarza się, że w ciągu dnia jest na przykład rano chłodno, potem jest cieplej, to po prostu ściągam mu te spodnie, a nie muszę go całkowicie przebierać. Tutaj mamy już trzecią i ostatnią szufladę. Po tej stronie mam prześcieradła, tutaj mam ręczniki. W tym momencie jest tylko i wyłącznie jeden, z tego względu, że 2 mam w praniu. Tutaj mam taki dodatkowy ręcznik, który dostałam. On na razie jest nieodpakowany, ponieważ 3 tak naprawdę mi wystarcza. Tutaj mam woreczki na zużyte pieluszki. Tak naprawdę bardzo rzadko je używam, tylko jak gdzieś jedziemy. Mam je też w takiej torbie podręcznej w trasę dla Eryka. Tutaj mam jednorazowe podkłady higieniczne i używam tak samo często jak tych woreczków i też mam je w torbie na trasę. Tu mam kocyki, jest ich tak naprawdę dość sporo, z tego względu, że ja kupiłam tylko jeden, a resztę dostałam, także sobie tutaj leżą, czekają na swoją chwilę. Tu mam taką ala poduszeczkę, ale ja w sumie jej nie używam, dostałam ją w zestawie, to znaczy kupiłam ją w zestawie z takim prześcieradełkiem. No i ostatnia rzecz, to mam tutaj gryzaczki. O takie. Jeden dałam już Erykowi, także zostały mi 2.
One są bardzo fajne z tego względu, że są z naturalnego kauczuku. Nie mają tutaj dziurek, bo zazwyczaj gryzaki mają dziurki i jest to niehigieniczne, kiedy ta ślina się zbiera. Jest tam pełno bakterii. Gryzaki te można używać od urodzenia. To mam napisane tutaj, także to jest mega fajne, że mają właśnie ten atest. Kupiłam je, kiedy byłam w Polsce na święta. To by było tyle, jeżeli chodzi o kompletowanie szafy dla noworodka, a w moim przypadku komody dla mojego syna. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co Wam pokazałam, albo uważacie, że brakuje czegoś w mojej komodzie, napiszcie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam. Dziękuję Wam za oglądanie mojego vloga i zapraszam już wkrótce na oglądanie kolejnego. Miłego dnia albo wieczoru.